Siemano, witam wszystkich. Już się teraz rozbył normalnie, ale już niedługo będzie spokój. Nadszedł czas zmiany, kolejnej zmiany u mnie, także będzie przeróbka magazynu energii z 24V na 48V. A wreszcie będzie większa sprawność, można będzie więcej używać no, całej tej mocy tego magazynu tak naprawdę. Czyli dla tych, co jeszcze są albo są pierwszy raz na moim kanale, mamy do czynienia z takim ustrojstwem. Tutaj mamy tak. W tym momencie jest 7 baterii LiFe po 4, 24V, 100 Ah. Tutaj użytkowo jest pewne 17 kWh. Do tego jest falownik Taktstrom 3600 Pro 24V i jeszcze dodatkowo mamy ładowareczkę taką tutaj na 60 A, a dwa panele. Także taki zestaw jest tutaj gromadzący energię. Do tego zestawu dochodzi nam jeszcze trochę dwa panele na południowy zachód. Tutaj mamy 800W pik pod właśnie regulator MPPT i tutaj mamy 6 paneli, kąt 55 stopni, kierunek południowy, wschód i tutaj mamy 6 paneli, tak? 2,4 kW do obsługi właśnie tego falownika. Co tam, gościu, ganiasz? Co ty tam ganiasz? Także jest 2,4 kW plus 800W. No to 800W to tak bardziej w ramach eksperymentów, z tego jakiegoś szału nie ma. I tak, słowem wstępu było, co będzie przerabiane. Będzie wymiana falownika z tego 24V na 48V na dejaczka. No i trzeba będzie tutaj zmienić układ równoległy na układ szeregowo równoległy, bo muszę pospinać te baterie na 48V z 24V. A falownik nam wpada tutaj taki. Dodatkowo jeszcze zamiast tego hebla, co mamy, już będzie takie rozpięcie baterii. Przewodu jest na zapas. To jest ciężkie. Muszę powymieniać też przewody na czwórki z 2,5, bo teraz wejdzie nam tutaj DE jednofazowy falowniczek o mocy 6 kW. Także już tutaj no, będzie się można czymś pobawić. No i dobra, bo żeby znowu nie wyszło tego filmu nie wiadomo ile. Pierwsze co to będę rozbierał tutaj, bo tutaj dużo rzeczy będzie poprzenoszonych. Jeszcze dokładnie nie wiem, co będzie gdzie poprzenoszone. Dużo rzeczy też wypadnie stąd na zawsze. Kabli, przewodów na pewno będzie połowa z tego, co jest. Tak jak mówiłem, teraz miałem hebel taki samochodowy. Tutaj rozłącznik myślę dać właśnie ten do baterii. Falownik dać wyżej. Skrzynkę przenieść, tą wynieść i w ogóle kapletekę całą tutaj w miarę poprawić. Nie będzie tynkowane. Także lecimy dalej z tematem. No i tyle. Biorę się za robotę na spokojnie. Dzisiaj tego nie zrobię, ale na spokojnie, także działam. No i na dzisiaj tyle. Więcej czasu za bardzo nie ma. Zasilacz buforowy zniknął. Skrzynka od ładowania od wallboxów rozebrana. Zostaje zabezpieczenie od wallboxa trójfazowego. Licznik zostaje. Tutaj będzie dociągnięty. Gniazdko tutaj zostanie. Gniazdeczko tutaj zostanie. Dostanie dociągnięte właśnie do jeszcze jednofazowej ładowarki. Bezpośrednio później tu będzie to z magazynu. No i muszę praktycznie wszystkie te liczniki, nieliczniki, wszystko muszę stąd powypieprzać. Rozłącznik DC też to wszystko poleci. Zasilanie mam już przygotowane zewnętrzne, żeby się tutaj wpiąć pod bezpieczniki, żeby już mieć zasilanie dalej na to wszystko, co mam, a dół wszystko tutaj wtedy w tym momencie uzbrajać. To nie ma sensu rozebrać żelnicy, nie mieć prądu w domu. Płynie tylko przepnę zasilanie i będzie gotowe. Także pierwsze koty za płoty, baterie się naładują, żeby na test coś w nich też było tej energii. Lecimy dalej. No i wróciłem i myślę jeszcze chyba rozepnę ten magazyn. W miarę się naładował.
Jest 26,3 V, także nie ma źle. Odepniemy PV-kę od regulatora, rozepniemy PV-kę do falownika, dalej wypniemy sieć falownika, także już tylko, że tak powiem, falownik i wszystkie urządzenia do niego podłączone pracują na magazynie. Teraz wyłączam falownik. Falownik nam zgasł, już nie generuje sieci. Wyłączam hebel. Wszystko zgasło, no ale teraz w domu nie ma prądu, tylko tu się świeci jedna żarówka, bo mam ją sobie tutaj z powerbanka. Po to jest przełącznik agregat sieć, żeby ominąć ten cały bajzel. I teraz mogę sobie działać śmiało. Rozdzielnicę na razie rozbierać, stronę tutaj falownika, baterię, wszystko powyciągać. A później trzeba będzie sobie właśnie lewy prąd podciągnąć tutaj na bezpieczniki bezpośrednio, bo tutaj będą zmiany na przewody 4 mm, będzie przestawienie bezpiecznika. Dojdą jeszcze bezpieczniki do paneli i takie inne pierdoły. No i dobra, lecimy z koksem. Powiem wam, nawet to sprawnie poszło. Rozbieranie zawsze szybko idzie. Pająki zostały, także pająki będą do przerobienia. Przewody albo do ucięcia jeszcze, albo do innych rzeczy, bo tu jest sam mosiąc i 35 przewody, także nie ma sensu kupować innych rzeczy, tylko buduję dalej z tego. To się sprawdziło. To nie wygląda, ale działa i to jest najważniejsze. Tu już wszystko wywalone, DC, nie DC. Także tutaj bezpieczniczki przyjadą, jeszcze się dopnie, cyk, cyk. Falowniczek jutro ściągam, skrzynkę przenoszę. No i buduję pomalutku od nowa. A tutaj już czekają, także jutro będzie test. Z tego zrobię osobny film oczywiście. Wszystko było spięte równolegle, także zawsze były w tym samym stopniu naładowania. I zobaczymy, ile zostało w poszczególnej baterii, czy po tyle samo zostało, czy będą jakieś różnice. Bardzo jestem ciekawy. Pierwszą baterię rozładuję, to chyba do iMosB zacznę, rozładuję na pompę ciepła, a później kolejne będę rozładowywał i będę ładował już te sąsiednie do pełna, żeby już do magazynu wsadzić wszystkie nabite pod koreczek, bo będzie połączenie szeregowo równoległe i mam na razie tylko jeden balanser 24V na testy, bo tych balanserów nie ma na rynku w ogóle. No, niektórzy przerabiają te 12, spinają po 2 i im to działa, ale ja mam, także będzie wpięty, zobaczymy jak to zadziała, załatwi się więcej i będzie i dla Was, także będzie kontakt, będzie wszystko, będzie film jak się sprawdzi, działa, nie działa, no bo u mnie tylko jedna para baterii będzie na tym latać, a docelowo będę miał 4 pary baterii, bo będzie 20 kWh, może się uda, także trwają negocjacje od jeszcze jedną baterię, zobaczymy. No i tyle, dobra, słuchajcie, bo to już pora późna, trzeba iść coś zjeść, pooglądać YouTube'a, ja nie mam czasu oglądać YouTube'a, coś tam sobie przejrzeć i rano brać się za robotę. No i 2 dni przerwy, dzisiaj mam chwilę, także coś się udało ulepić dalej. W ten sposób, że falownik już działa, bez baterii. Znaczy tutaj burdello bum bum. Ale jest cała strona AC i PV-ka ogarnięta. Strona ładowania samochodu elektrycznego ogarnięty, czyli wallbox. Tutaj mam bezpieczniki do wallboxa. I tutaj jest do jednofazowej. Przewód sobie leci tam sobie na zewnątrz. Osobny bezpiecznik. Zostawiłem jeszcze licznik energii, jeszcze dodatkowo mi liczy, mimo tego, że tamta ładowarka liczy, jak już był, to tak zostawiłem. Zawsze go mogę wyciągnąć gdzieś indziej, wykorzystać. Skrzynka już też jako tako wygląda. Przyszedłem na linkę, bo jednak tym się prościej robi. Kupiłem sobie sprzęt, także można działać. Przekładnik założony w kierunku do falownika, czyli tutaj mam sieć. Dla mnie siecią jest wysokonapięciowy magazyn energii, także nawet jakbym pchał w tamtą stronę jakieś szczątki, to i tak wyłapie tamten falownik i on to przetworzył u siebie
Montaż ma podsysanie, także nie ma problemu z tym, że tak powiem, oddawaniem do sieci, bo ja oddaję do drugiego magazynu, a nie do sieci. I tak wszystkie zabezpieczenia są, doszły bezpieczniki, bo przedtem nie miałem. No i tak, normalnie to wygląda, przepięciówki, agregat sieć, czyli mogę ominąć cały ten bajzel standardowo. Dużo zapytań zadałem na grupę Daje Polska, co z tym przewodem, czy go skrócić, czy nie skrócić od przekładnika. I takie zdania były podzielone, także zwinąłem, zostawiłem, leży. Tutaj tak to wygląda, uziemienia LN, standardowo wszystko podpięte. Także co zostało? Słuchajcie, no działa, żyje. Później wam pokażę, co tutaj ponastawiałem. Trochę to poustawiałem mniej więcej. Baterię tu się najwięcej ustawia, a resztę to z automatu idzie. Już zdążyłem jakiś alarm wywołać, bo naklikałem, żeby było bez baterii. Włączył mi się agregat, cud się zaczął tutaj dziać, także trzeba było reset zrobić, wyłączyć wszystko i już. Także biorę się tu jeszcze rozłącznik, bo teraz będzie taki hebel na bezpiecznikach, czyli plus i minus będę mógł rozpinać. Tutaj to założę, spróbuję założyć jeszcze ten feromagnetyk, tutaj to kółeczko takie jak taśma gdzieś tam leży, jeszcze na te 35, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może uda się dzisiaj jeszcze odpalić magazyn, ale wątpię, muszę tu jeszcze poodkurzać, powynosić, to wszystko jakie będę miał chęci. Na razie działa na PV-ce, na sieci, no PV-ki tam już mało co, bo tu już jest 17, ale działa, najważniejsze. Dobra, do roboty dalej. Na dzisiaj tyle. Wyprzątane, pod baterię, poodkurzane. Doszedł rozłącznik i ferycik. Jednak udało się go tutaj zawinąć. Powiem wam, skręciłem plusa i minusa, ale myślałem, że tutaj będzie tak jak w tym przypadku, prawda? Dokręcę i siateczka. Tu nie ma nic kompletnie, żeby ścisnąć te przewody, żeby nie ciągło. Dlatego rozłącznik jest tak dany, żeby podpierał przewody, czyli one nie wiszą, tylko tak są bardziej podbite w górę i nie ciągną po prostu z falownika. Myślę, że będzie ok. Wykorzystałem te przewody, co były. Tutaj środek też jest skręcony. O, jeszcze wam pokażę. Od razu też na śrubach. Śruby 8 skręcone na tych oczkach, co były, także nie powinno być żadnego problemu. Ale tu cisza aż głupio. Nic nie wyje. Dobra, słuchajcie. Prawa strona, to tak powiem, minusowo ogarnięta. Pająk jak był, tak zostaje. Wykorzystuję przewody, które mam. Sprawdziło się wszystko. Tylko się rozłącznik zmienił. Kurde, mogłem to zawinąć po 2 razy. Jest na raz na razie zawinięty. No ale dobra, musi na razie tak być. Może kiedyś coś wymyślę więcej. No zobaczę tak naprawdę. Do tej pory to wszyscy mieli bez tego. To jest nowość. Na pewno pomaga. No dobra, dopinam kolejne pustaszki z tej strony i lecę w stronę plusową. No i spięte. Dalej będzie krzyku wrzasku u pająka. Tak ma być, słuchajcie. Minus idzie dołem. Jest odseparowany od wszystkiego odległością całą resztą. Zastanawiam się nad jednym tematem, czy jeden bezpiecznik wystarczy. No ale tu obwód mamy 2 baterii zamkniętych, tak jakby się tutaj cokolwiek gdzieś pojawiło. Baterie 100 A mają wytrzymać. Bezpiecznik jest 60 A. To on pierwszy poleci, jak te 100 A w BMS-y w bateriach. Mi się wydaje, że one jeszcze wyżej, tam nawet 110 A wytrzymają. Te BMS-y w bateriach, także zawsze jak strzeli bezpiecznik, to obwód wyrzuci. Inne obwody będą działać, jakby się coś podziało z parą baterii. No i tak jest tutaj 3 razy w szeregu 48, 48 i 48. No tak naprawdę nie 48, bo zobaczcie. Już sobie podpiąłem regulator. I już na razie 1,5 ampera zleci z regulatora, bo jeszcze słońce nie z tej strony. Tak trochę inaczej ten amperaż chyba liczy. I tak, minus z regulatora spięty na dole, plus jest na razie na górze, bo muszę przedłużyć ten przewód i tutaj też będzie wpięty. To jest przedłużenie po prostu na kolejne baterie.
bo jak wiecie tutaj brakuje jednej baterii od Maxion. Trwają negocjacje o drugą, bo jednej tu nie postawię. Znaczy ja ją tu postawię ogólnie, nie? Będzie stała, tylko na razie chcę to wszystko uruchomić. I jak będzie druga, to wtedy wepniemy to w magazyn. Dam wam na pewno o tym znać i już w międzyczasie wtedy, jak nam tutaj to wszystko pracuje. No i tak, no, strona plusowa wyszło na to, że puszczę górą, bo nie było sensu tutaj upychać tego wszystkiego, bo miałem gotowe przewody. To po co ciąć nowe kable, tylko zasilające poszły nowe, jeden i drugi. Tutaj sobie pójdzie elegancko górą. Oczywiście termowizja wszystko tutaj wyjaśni. Ale jak do tej pory na 24 to nie było problemu przy 100 amperach. Wszystko, słuchajcie, jest skręcone. Tutaj mamy nie mosiężne, tylko wyleciało mi z głowy, plus śruby mosiężne, także tutaj styk jest bardzo dobry. Wszystko jest poskręcane na śrubach. Tutaj też śruby jeszcze dedykowane miałem tutaj z tych baterii, czyli tu jest fajnie, bo jest podkładka sprężynowa i zwykła, jest chromonikowa śruba. No to wszystko termowizja wyczai. To muszę zamknąć, bo mi slot nie wyjdzie później. To było jeszcze, oj, przepraszam, nie weftę. Nie weftę, tylko weftę. O, stryk. I tak. No i jest. Ogólnie działa. 52 V jest. I teraz tak. Już wam mówię. Jadę po żarówki 24V. O tak, tutaj muszę coś wsadzić dosłownie. Ja tu wsadzę bezpiecznik jeden, a z drugiej strony trzeba to zewrzeć żarówką, żeby kondensatory się w falowniku naładowały, bo nie chcę tego zapinać na bezpiecznikach, bo nie wiem jaki to będzie strzał, także nie ma co ryzykować, upalić bezpieczników, upalić gdzieś tutaj jakiegoś BMS-a. Żarówka, znaczy dwie żarówki 24 w szereg i zapnę, także te włókna przejmą na siebie troszeczkę tego wszystkiego i będzie lżej dla magazynu. Dobra, jadę po żarówki, no i pasowałoby to zbiąć. No i dobra, słuchajcie, żarówki są, dwie H4, 24V, także tutaj mam 48V i tak, wyłączę falownik, zapnę obwód, bo jak widzicie tutaj już mam wsadzone taką sztukę na razie jeden bezpiecznik mniejszej wartości, ale to tylko żeby zamknąć obwód. Tutaj gdzieś tutaj do środka zapcham jeden przewód, drugi tutaj od góry, naładuję kondensatory i zapinam. No i powiem wam, mam stres, także rękawiczki sobie ubiorę. Jakbym miało upalić te przewody w rękach, nie powinno, ale jednak no już jest te 50V i ja już czuję respekt do tego wszystkiego. Słuchajcie, żyję. Strachu się najadłem, co nie miara. Okazało się, że z żarówki nawet pół iskierki nie wyskoczyło. Falownik naładował kondensatory, także śmiało można dopinać. Teraz już mam tą wiedzę i się nie boję, no ale jednak, no. Jak się masz czymś pierwszy raz styczność, jeszcze po grupach powrzucali tematy, że będzie iskry i inne rzeczy, to no, respekt, jeszcze raz respekt, bo sprzęt spalić to nie problem. No i dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, obciążonko, co będę marnował czas, 44 ampery leci, czyli z baterii ciągnę 2,5 kW, a przez cały falownik leci 4,4 kW. Słuchajcie, to co tu poustawiałem, to zrobię chyba osobny film, wam pokażę co poustawiałem, bo sobie naprzestawiałem, odklikiwałem i włączyłem obciążenie. On mi z sieci ciągnie, nie z baterii, wyłączyłem prąd, tutaj sieć, no to wtedy się przepiął, zaczęło działać, później dalej nie działa, wiecie co, ja tutaj poklikałem, a tutaj mówił, a tu to, tamto i no wziął instrukcję, zaczął klikać, bo to niepotrzebne, tamto niepotrzebne, a później pół falownika nie chce działać. No, tak to życie, nie? Jak się czyta instrukcję, to też za mądrze to czasami nie wychodzi. Ale na spokojnie już się udało ogarnąć, także bardzo fajnie sobie lata. Powiem wam, siedzę tu i tu jest tak cicho. Murek już się czepił tam znowu. Kota zobaczył i świruje. Tak cicho, że już głupio. Muszę sobie chyba tutaj jakąś melodyjkę puścić, bo przedtem był huk, coś się działo, a teraz to normalnie głucha cisza. Aż głupio, naprawdę.
Co jeszcze? Słuchajcie, no nie wiem co jeszcze. Działa, słuchajcie, jest ogarnięte. Wolter sobie tutaj obserwuje, Wolter sobie tutaj obserwuje. Ikonki bardzo fajnie tutaj pokazują. Pomału już tutaj sobie to ogarniam. No mówię, cały ten on pokaże co gdzie jak jest poklikane, co gdzie jak idzie, jakie idą obciążenia, inne rzeczy. Także na razie uczę się, słuchajcie, tego wszystkiego. Klikam, naciskam, kombinuję i coś z tego myślę wykombinować. Tutaj działa, obciążenia jakieś większe, inne rzeczy. Powiem wam. O właśnie, właśnie jeszcze muszę ten balancer zastosować. I chyba na tej baterii zastosuję, bo ona ma akurat czytniki, nie kupiłem sobie jeszcze. 26,1, 26,1. Na razie się nie rozjeżdżają, bo nie mają się od czego te baterie rozjeżdżać. Ogólnie wszystkie były 26,1 albo 26,2, tak o mniej więcej było, czyli równo. I tutaj też już później w szeregach było równo. No i tyle, słuchajcie, zapiąłem. Działa. Co tu będę więcej opowiadał? Będę testował. Na bieżąco filmy będą. Powiem wam super. Na razie mi się to daje. Bardzo podoba. Powiem wam. Się rozdarło. No dobra, pewnie mnie słychać. Powiem wam, podoba mi się menu. Bo troszkę takie niezrozumiałe jest, ale jest proste. I to bardzo proste menu. W porównaniu do Sofara ja nie lubię Sofarze menu. Nie podoba mi się to menu w Sofarze. Nawet lecąc po angielsku. Tutaj są jednak te ikonki, inne rzeczy, zaznacz, odznacz. To jest proste. To się bardzo fajnie wszystko ustawia. Tam trzeba wchodzić, wychodzić, cudować. Nie podoba mi się po prostu tam. Także może idee wysokonapięciowe u mnie zawita. No zobaczymy, czas pokaże. I do Darkstroma, no Darkstrom to Darkstrom, nie no. Co wy chcecie za te pieniądze, nie? Działo, wszystko hulało elegancko. Huczał jak głupi. Ale robotę robił. No 24V nie ogarnia, bo 48 też by dawał radę, ale tu są większe możliwości, o wiele większe możliwości. Także na plus. I to duży dajaczek. No zobaczymy co dalej. Także chyba tyle, słuchajcie. Ogarnąłem. Udało się. Całe szczęście. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności. Ja działam dalej, bo jeszcze trzeba negocjować baterię, bo tutaj trzeba to zrobić 20 kWh, a może i więcej, zobaczymy jak się uda. No i tyle. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, słoneczka, szczęścia, trzymajcie się, cześć!